Cześć kochani, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski, rzecz jasna, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, może są po raz pierwszy na naszym kanale. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o amerykańskim prawie, o tym, czy w Polsce moglibyśmy to samo zrobić, co w Stanach Zjednoczonych. A o czym będzie? O szczepionkach. O tym, czy szczepionki są bezpieczne, czy nasze dzieci w związku z tym są bezpieczne w zetknięciu ze szczepionkami. Ja nie mówię, że szczepionki są złe czy dobre. Wy jesteście inteligentnymi ludźmi, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wiecie doskonale, jaki jest mój stosunek do przymusowych szczepień. I czy szczepienia naprawdę dzisiaj, w obecnej dobie, czyli w XXI wieku, naprawdę mają za zadanie chronić społeczeństwo, chronić dzieci? Zadaję pytanie, biorąc pod uwagę, że szczepionki na przestrzeni wielu dziesiątek lat się zmieniły. Ja też byłem szczepiony, ale ja pamiętam, że pierwszy raz byłem szczepiony, kiedy już byłem na tyle dużym dzieckiem, żeby to zapamiętać. I to zapamiętałem. Byłem mały, siedziałem i było straszny ból, bo pani coś tam robiła w białym kitlu. Po wielu latach wiem, że to była tak zwana skaryfikacja, czyli nacinanie po prostu igłą odrobinki skórki. Dlatego wielu ludzi z lat 50., 60. ma jeszcze taką bliznę, ewentualnie na ramieniu, na lewym czy prawym, już nie pamiętam dokładnie. Ja akurat nie widzę tych blizn. I to chodziło o to, żeby zrobić małą rankę i ta ranka była po prostu skażona jakimiś po prostu tą szczepionką, ale to była skaryfikacja, czyli podawanie do skóry tych czynników, przeciwko którym organizm miał wywołać reakcję obronną. Dzisiaj to się już nie podaje tej szczepionki poprzez skórę, zaraz powiem o co chodzi z tą skórą, tylko się wszczykuje głęboko. Dlaczego skóra? Bo w skórze już były, słuchajcie, systemy obronne, czyli skóra to jest nasz płot. Macie dom, do którego nie każdy może wejść, macie płot, macie kamery poustawiane i widzimy, kto się ewentualnie usiłuje przez ten płot dostać. Ale ewentualnie kto stoi pod furką, ma kamerkę, mogę się przyjrzeć. Ewentualnie wówczas, jeżeli widzę, że to ktoś jest dziwny, obcy, czuje się zagrożony, mogę zadzwonić na 112, policja i tak dalej, wezwać na wszelki wypadek, czy po prostu jest nagranie na kamerze i już możemy się bronić, bo zanim przestępca sforsuje ten płot, furtkę, to są jeszcze drzwi, które musi ewentualnie wyłamać i tak dalej. A więc to była skóra, bo w skórze już są systemy ochronne, obronne organizmu. Tak to się odbywa. I już tutaj na samym początku odbywa się rozpoznanie swój obcy i atak czynników obronnych naszego organizmu. Pamiętajmy, że skóra to jest jak nasza rękawica. Po co w ziemię nakładamy rękawice? Po co nakładamy rękawice na przykład do ciężkich prac, jakichś ogrodowych, brudnych? Dlaczego wielu z nas, zmywając naczynie, jeżeli ktoś nie ma po prostu zmywarki, to nakłada rękawice? Po to, żeby chronić się przed różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi, chemicznymi, mechanicznymi, praca w ogrodzie, brudzimy się, ręce, skóra, później trudno te łapki domyć i tak dalej, i tak dalej. A więc skóra i tak zwane, kochani, przepraszam bardzo, bo tutaj zapomniałem wyłączyć u siebie pewne, momencik, inne podstrony, że tak powiem. Już wchodzę. Jak widzicie, no, czasami człowiek zapomina o pewnych historiach. A więc jest sprawa taka, że to skóra i błony śluzowe, czyli skóra wewnętrzna, stanowią pierwszą ochronę obronną przed czynnikami niebezpiecznymi, zarazkami, wirusami itd., itd. Przed czynnikami termicznymi, na przykład oparzenia i tego typu różne historie. Skóra, taka powłoka naszego całego organizmu. Więc jeżeli na przykład masz skaleczoną skórę na dłoniach chociażby i zmywasz naczynia, ale woda jest bardziej niż ciepła, nie jest jeszcze wybitnie gorąca, zanurzamy ręce i od razu ajajaj,
Normalnie wcześniej zanurzylibyśmy się, nic nie działo, bo skóra nas chroni. Natomiast jeżeli mamy żywą tkankę, od razu ta temperatura oddziałuje. A więc skaryfikacja, nacięcie skóry i ewentualnie podanie do skóry tych czynników, takich osłabionych, chorobotwórczych, na które ma zareagować organizm i po prostu wytworzyć przeciwciała. I teraz mówimy o dzieciach. Dzisiaj praktycznie nie słyszałem o tym, żeby wykonywano szczepionki poprzez skaryfikację. Albo podaje się doustnie, są takie szczepionki, albo głęboko od razu domięśniowy zastrzyk, czyli już nie ma płotu, nie ma kamer, nie ma drzwi, tylko drzwi są szeroko otwarte, puszczamy bandytę, złodzieja bezpośrednio do wnętrza naszego domu. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jaki jest kalendarz szczepień, bo będziemy mówić o szczepieniach. Jaki jest kalendarz szczepień, kochani, w Polsce? Kalendarz szczepień dla dzieci i młodzieży na 2026 rok. Popatrzcie, w pierwszej dobie życia, 24 godziny życia noworodka, już jest szczepionka podana BCG i HBV, czyli przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i przeciwko gruźlicy. Drugi miesiąc, popatrzcie w pionie, HBV, RV, czyli rotawirusy, błonica tężec, krztusiec, HIB, PCV, pneumokoki i tak dalej. Trzeci miesiąc, ewentualnie, zobaczcie, jakie szczepionki, w pionie trzeba to po prostu rozpatrywać, jakie szczepionki do mniej więcej 6 miesiąca życia, ile te dzieciaki muszą przyjąć szczepionek. A później jest wiek 13-15 miesięcy, 16-18, 6 lat, 14 lat, 18 lat, 19 lat i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie jeszcze. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, kleszczowe zapalenie mózgu, COVID, grypa, meningokoki, ludzki wirus brodawczaka, czyli Human Papilloma Virus, HPV, gdzie są wskazania, żeby nie tylko dziewczynki szczepić, ale chłopców, bo to chłopcy mogą być roznosicielami wirusa HPV, czyli czynnik brodawczaka ludzkiego i później ewentualnie nowotwory trzonu, szyjki macicy i tak dalej. I teraz jest pytanie takie, jak to jest, że dziecko dopiero wyszło z łona matki, jeszcze jego układ odpornościowy nie funkcjonuje, a wiecie dlaczego nie funkcjonuje? Dlatego, że nie jest jeszcze do końca rozwinięte jelito, a to jelito stanowi ponad 80% mocy układu odpornościowego. Z tego względu nie podajemy niemowlakowi, który się dopiero urodził, kaszki, schaboszczaka, kapuchy i tego typu pokarmów. Ktoś może powiedzieć, no ale dziecko jeszcze nie ma ząbków. Okej, w porządku, ale kaszkę może jeść. Co podaje? Z mamusinej piersi, z mamusinego cycusia, siarę, czyli kolostrum. Dzień, dwa, w zależności od tego, jak organizm się tutaj rozwija i w zależności od tego, jak mama funkcjonuje, te dzień, dwa siarę, kolostrum. Szczepionka najcudowniejsza na świecie. Dopiero później coraz mniej jest siary, a coraz więcej mleka. Czasami tą siarę, czyli kolostrum, określa się jako mlekiem kolostralnym. Jest to błędne w ogóle prosto nazwanie. To nie jest żadne mleko kolostralne. To jest po prostu siara, czyli kolostrum. I to kolostrum ma zapewnić wysoką odporność dziecku. Od tego trzeba zacząć. Wszystkie ssaki poza człowiekiem, tak prawdę mówiąc, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, czy na 100% nawet, śmierć każdego oseska, każdego innego ssaka, jeżeli nie dostanie siary. Oczywiście myśmy nauczyli się ratować nasze po prostu oseski. I teraz popatrzcie, jeżeli podstawą układu odpornościowego jest jelito, a to jelito jeszcze się nie wykształciło, bo nawet nie umie trawić cięższych pokarmów, więc jeszcze się nie wykształciło i nie zapewnia właściwej ochrony przed
zagrożeniami wirusowymi, bakteryjnymi i tak dalej, tylko właśnie kolostrem, który wzmacnia bardzo silnie odporność, to jak to jest, że się w pierwszej dobie życia podaje takim małym dzieciom od razu, wytłumaczcie mi to ciężkiej, a niespodziewanej fachowcy, lekarze, jak to jest, że się podaje tym małym dzieciom od razu na starcie, w pierwszej dobie życia szczepionkę, gdzie organizm ma zacząć ją zwalczać. A czym? 4 czy 5 lat temu robiłem wykłady w Siedlce. Parę razy w audycjach o tym wspominałem. W pierwszym rzędzie siedziała starsza pani, kiwała cały czas głową. Mówiłem o takich sprawach. Później podchodzi na przerwie, mówi, że jest lekarzem pediatrą. I mówi, panie Luszu, jak dobrze pan o tym mówi. Przecież ja tym młodym lekarzom ciągle mówię, co wy robicie? Dlaczego wy dajecie szczepionki małym dzieciom? Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj pracuje. Ale to mniejsza z tym. A więc zobaczcie, taki jest kalendarz szczepień. Ile te małe dzieci muszą przyjąć tego, do czego ich organizm nie jest dostosowany. Teraz wychodzę z tego, kochani, wychodzę, bo to już nie będzie nam potrzebne. I teraz, kochani, oprzemy się na czymś innym, a więc na pewnym artykule z The Defender, Children's Health Defense, czyli obrońca zdrowia dzieci. Jest taki kanał na internecie amerykański, który czasami bardzo trudno znaleźć, bo gdzieś tam się gdzieś daleko jest i tak dalej. Wiem, mam doświadczenie, bo wchodzę na ten kanał, szukam, za każdym razem czasami muszę wystukać Children's Health Defense i tak dalej, i tak dalej. I wtedy znajduję jakieś ciekawe artykuły. I teraz słuchajcie, zanim do tego artykułu przejdziemy, będzie oczywiście tłumaczenie, więc zobaczcie. Tu chcę zwrócić uwagę waszą na słówko RICO. RICO, RICO, RICO. Teraz przechodzę, kochani, do translacji, czyli do tłumaczenia na polski. Pilne. Obrona zdrowia dzieci wnosi pozew przeciwko AAP, to jest American Academy of Pediatrics, czyli Amerykańska Akademia Pediatrii, w ramach ustawy RICO za fałszywe twierdzenia dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. I teraz zajmijmy się najpierw, co to jest to całe RICO. Więc popatrzcie, żeby nie było, że nie mówiłem, a myślę, że wiedza to jest podstawowa rzecz. Trochę zwiększę tutaj po prostu ekran, żebyście widzieli. Słuchajcie, ustawa o organizacjach pod wpływem oszustów i skorumpowanych, organizacjach działających pod wpływem oszustów i skorumpowanych. Ustawa o organizacjach pod wpływem oszustów i korupcji, to jest po angielsku cała nazwa, to ustawa, w skrócie RICO, to ustawa federalna, skodyfikowana jeszcze w latach 61-68 ubiegłego roku, wymierzona w zorganizowaną działalność przestępczą i wymuszenia. RICO zaostrza istniejące kary karne i wprowadza nowe podstawy dochodzenia roszczeń za czyny popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ustawa została pierwotnie uchwalona w 1970 roku w ramach szerszego ruchu mającego na celu ograniczenie przestępczości zorganizowanej i umożliwienie ofiarom rekonwalescencji. Chociaż pierwotna ustawa była skierowana przede wszystkim przeciwko mafii, uwaga, przeciwko mafii, której rozproszona struktura utrudniała skazanie wysoko postawionych członków ze względu na brak możliwości bezpośredniego powiązania ich z przestępstwami. Obecnie ustawa ta została wykorzystana do rozbicia wielu znanych organizacji przestępczych. Będziemy mówić dalej, jakie to organizacje przestępcze mogą być. Ustawa RICO przewiduje karę maksymalną w Stanach Zjednoczonych 20 lat więzienia za naruszenie przepisów. W przypadku skazania oskarżony musi również zrzec się na rzecz rządu wszystkich dochodów uzyskanych z działalności przestępczej. Aby zostać skazanym na podstawie ustawy RICO, konieczne jest udokumentowanie regularnego procederu przestępczości. Udokumentowanie regularnego procederu przestępczości przez oskarżycieli. Oznacza to, że co najmniej 2 odrębne działania, które można zakwalifikować jako działalność przestępczą, muszą mieć miejsce w odstępie 10 lat.
Ustawa RICO pozwala osobie prywatnej, która została poszkodowana w wyniku naruszenia prawa, na dochodzenie potrójnego odszkodowania za bezprawne działanie sprawcy. Wyrok skazujący w postępowaniu karnym na podstawie ustawy RICO pozbawia oskarżonego możliwości obrony przed zarzutami, jeśli sprawa trafi do sądu cywilnego. Dobrze, i na razie zostawiam to. Zapamiętajcie, ustawa RICO, ustawa o organizacjach działających pod wpływem oszustów i skorumpowanych. Ustawa RICO. Dobrze. Zamykamy tą stronę i teraz słuchajcie, przechodzimy do tłumaczenia. Pilne. Oczywiście to jeszcze raz po prostu Children's Health Defense na portalu The Defender i tak dalej. Obrona zdrowia dzieci wnosi pozew przeciwko AAP, czyli Amerykańskiej Akademii Pediatrii, w ramach ustawy RICO za fałszywe twierdzenia dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Czyli Children's Health Defense, CIHD i tak dalej, i 5 innych powodów oskarżyło dziś, to było 21 stycznia 2026 rok, oskarżyło dziś Amerykańską Akademię Pediatrii, AAP, w razie czego tam będą skróty, o prowadzenie trwającego od 10-leci procederu wyłudzania pieniędzy od amerykańskich rodzin w sprawie bezpieczeństwa programu szczepień dzieci. Children's Health Defense wniosła pozew RICO, zgodnie z tą ustawą, do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii. I teraz, w pozwie złożonym dziś, czyli jeszcze raz powtórzmy, 21 stycznia 2026 roku, ile? 3 miesiące temu? Luty, 2 miesiące temu. Kochani, tą audycję nagrywam akurat w połowie marca, dokładnie 15 marca 2026 roku. W pozwie złożonym dziś w Sądzie Federalnym organizacja Children's Health Defense oraz 5 innych powodów oskarżyło Amerykańską Akademię Pediatrii, AAP, o prowadzenie trwającego od 10-leci procederu oszustw mających na celu wyłudzanie pieniędzy od amerykańskich rodzin w sprawie bezpieczeństwa harmonogramu szczepień dzieci. W pozwie zarzucono, że AAP, ta Amerykańska Akademia Pediatrii, naruszyła ustawę RICO poprzez składanie fałszywych i oszukańczych, cytuję, twierdzeń na temat bezpieczeństwa harmonogramu szczepień dzieci opracowanego przez Centra Kontroli Zapobiegania Chorobom, amerykańska CDC, jednocześnie otrzymując fundusze od producentów szczepionek i udzielając zachęt finansowych pediatrom, którzy osiągają wysoki wskaźnik wyszczepialności. Cytat. Zbyt długo AAP, czyli Amerykańska Akademia Pediatrii, była stawiana na piedestale, jakby była źródłem nauki i uczciwości, powiedziała Mary Holland, dyrektor generalna obrony dzieci. Niestety tak nie jest. Zamiast tego, jak powiedziała Holland, AAP to przykrywka w systemie przestępczym, w który zaangażowane są wielkie koncerny farmaceutyczne, wielkie firmy medyczne i wielkie media, gotowe na każdym kroku stawiać zyski ponad zdrowie dzieci. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, o co naprawdę chodzi w AAP, powiedziała Holland. Kochani, teraz odnośnik do polskiej sytuacji. A u nas jak to z tym jest? Czy nie ma konfliktu interesów między tymi, którzy się wypowiadają na temat szczepień dzieci, tych ekspertów, fachowców itd., a tym, czy oni nie są przypadkiem ekspertami kupowanymi przez wielkie koncerny farmaceutyczne? Co się działo w COVID-zie? Że jednego dnia panowie profesorowie, panie profesorki wypowiadały się, szczepionki są bezpieczne, absolutnie i tak dalej, nieważne jakie są szczepionki, czyli chodzi o szczepionki dla dzieci, czy te dla dorosłych i tak dalej, a następnego dnia już mówili inaczej. To o co tu chodzi? Byli zastraszani, czy byli przekupieni?
Zgodnie ze skargą AAP starało się ukryć wyniki badań, które Instytut Medycyny, obecnie znany jako Narodowa Akademia Medycyny, opublikował w 2002 i 2013 roku. Narodowa Akademia Medycyny zaapelowała o przeprowadzenie dalszych badań po stwierdzeniu, że nigdy nie przeprowadzono badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. Jeszcze raz. Nigdy nie przeprowadzono badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. Rick Jaffe, o ile dobrze to prawidłowo czytam, prawnik reprezentujący powoda, powiedział, że postępowanie Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej wpisuje się w schemat oszustwa w rozumieniu ustawy RICO, często stosowanej do ścigania przestępczości zorganizowanej. Jaffe powiedział portalowi The Defender, że chociaż poprzednie pozwy, cytat, kwestionowały poszczególne szczepionki lub domagały się odszkodowania za poszczególne obrażenia, to ten jest oszustwem opartym na schemacie, który doprowadził do upadku wielkiego tytoniu. Działania AAP, Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, są zbieżne z działaniami Big Tobacco, które wprowadzało opinię publiczną w błąd co do bezpieczeństwa swoich produktów. Powiedział Jaffe. Tytoń stworzył fałszywą niepewność, aby wywołać wątpliwości. Amerykańska Akademia Pediatryczna robi odwrotnie. Tworzyła fałszywą pewność, aby wykluczyć pytania. Obie organizacje wykorzystywały pozory nauki, aby uniemożliwić prawdziwą naukę. I tak tutaj mała dygresja, bo akurat wczoraj, czyli 14 marca 2026 roku na kanale YouTube od nowa 365 ukazała się audycja na temat aktualnie obowiązującej, wprowadzanej dopiero od teraz piramidy żywieniowej. Bo poprzednia piramida była totalnie nieaktualna i podobno oparta o doświadczenia, badania naukowe, co się okazało wierutną bzdurą, więc jak mnie zarzucają, na jakiej pan podstawie to, co pan twierdzi, to jest nienaukowe i takie inne historie, to ja mówię, jaka nauka, jacy naukowcy, przez kogo finansowani? Z jakim celem to wszystko jest? Obie organizacje wykorzystywały pozory nauki, aby uniemożliwić prawdziwą naukę. Radca prawny Children's Health Defense Kim Mark Rosenberg powiedział, że pozew pokazuje bliskie powiązania pomiędzy podmiotami i osobami, które działają w tym samym celu. Wspieranie przemysłu szczepionkowego i tych, którzy czerpią z niego zyski. Kochani, bardzo dobrze, że dochodzi do tego procesu. Może w Polsce też się zaczną procesy. Życzyłbym tego sobie. AAP, Amerykańska Akademia Pediatryczna, jest największą organizacją branżową zajmującą się lekami pediatrycznymi w USA, liczącą 67 tysięcy członków. Pozew złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii domaga się odszkodowania finansowego dla poszczególnych powodów. Wnosi również o nakazanie AAP ujawnienia braku kompleksowych testów bezpieczeństwa szczepionek oraz o zakazie dla AAP składania dalszych bezpodstawnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Powodami są lekarze Paul Thomas i Kenneth Stoller, lekarze, których reputacja zawodowa ucierpiała z powodu sprzeciwiania się wytycznym AAP, a także rodzice 4 dzieci, które zmarły lub zostały po prostu, tutaj tłumaczenie, ranne, ale poszkodowane po otrzymaniu rutynowych szczepień. Pozew. Twierdzenie AAP dotyczące bezpieczeństwa szczepionek dla dzieci oparte na oszustwie założycielskim. Jeżeli tutaj to klikniecie, a nie, przepraszam, sekundka, myślałem, że to jest link do następnego artykułu. Według pozwu
Twierdzenia AAP dotyczące bezpieczeństwa szczepionek opierają się na oszustwie fundamentalnym, a mianowicie na artykule pediatry doktora Paula Offita z 2002 roku opublikowanym w czasopiśmie Pediatrics. W artykule twierdzi się, że niemowlęta mogą teoretycznie otrzymać do 10 000 szczepionek jednocześnie, które nie będą stwarzały zagrożenia dla ich zdrowia. 10 000 szczepionek. Idiota czy kłamca? Jak można nazwać takiego lekarza? Każde z tych zdarzeń, albo idiota, dureń, albo kłamca, dyskwalifikuje tego człowieka jako po prostu lekarza. AAP wykorzystało to teoretyczne zapewnienie, aby zablokować badania Narodowej Agencji Zdrowia amerykańskiej i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa harmonogramu szczepień dla dzieci, aby zapewnić rodziców, lekarzy i decydentów, że harmonogram szczepień został dokładnie przetestowany. Czytamy w skardze. AAP włączyło twierdzenia Offita do swojej standardowej czerwonej księgi, przewodnika po profilaktyce, leczeniu i kontroli chorób wieku dziecięcego. Pediatrzy nauczyli się powoływać na liczbę 10 000 szczepionek, gdy rodzice wyrażali zaniepokojenie. Czytamy w skardze. Czerwona księga to jest Biblia. Kiedy AAP mówi, że harmonogram jest bezpieczny, rodzice słyszą to w gabinetach lekarskich w całej Ameryce, powiedział Jaffe. Teoretyczny artykuł prasowy Offita nie badał i nie mógł udowodnić bezpieczeństwa schematu kumulacyjnego, czytamy w skardze. Mimo to pediatrzy, którzy odstąpili od tego standardu opieki, ponieśli konsekwencje zawodowe i osobiste. Mówimy o uczciwych, etycznych lekarzach, którzy odstąpili od tego standardu opieki wymuszanego przez Amerykańską Akademię Pediatrii. Ponieśli konsekwencje zawodowe i osobiste. AAP przekształciło pediatrów w systemy dostarczania szczepionek. A jak jest w Polsce i w wielu innych krajach? Kim się stało wielu lekarzy? Nie mówię, że wszyscy. Jak funkcjonują te systemy? O co tu chodzi w tej chwili? Cały system medycyny rockefellerowski na czym bazuje? To jest system dostarczania leków. Leczymy, 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 leczymy. Czy ma dojść do wyleczenia? Thomas i Stoller, dwaj pediatrzy, którzy pozwali AAP, stwierdzili, że ponieśli szkodę zawodową i ekonomiczną po zakwestionowaniu twierdzeń dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. W 2020 roku Thomas był współautorem badań obecnie wycofanych, porównujących wyniki zdrowotne dzieci zaszczepionych i niezaszczepionych. Kilka dni później Oregon Medical Board zawiesiła Thomasa, powołując się na odstępstwo od protokołów AAP i nazywając go zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Czyli znaleźli kozła ofiarnego, którego po prostu trzeba powiesić zwyczajnie. Zrobić lincz, medialny lincz. A co się stało jeszcze przed II wojną światową? Między innymi z pracami Rife'a chociażby, który wymyślił taki oscylator chorób na bazie, powiedzmy, wykorzystał zjawiska biorezonansowe. Okazało się, że akurat jego urządzenie kapitalnie może zwalczać wiele odmian raka. I co? Agenci FBI wpadli do jego pomieszczeń, zabrali wszystko, zniszczyli całą dokumentację i tak dalej. I Raymond Rife skończył źle, jako alkoholik. Rozpił się, po prostu z rozpaczy. Nie wytrzymał tego. Takich przypadków jest, kochani, mnóstwo. Zmuszono mnie do porzucenia pacjentów, co było całkowicie nielegalne, powiedział Thomas. Straty ekonomiczne liczone w milionach, a także wyniszczający stres i cierpienie emocjonalne. Zgodnie z treścią skargi Stollerowi groziły również konsekwencje dyscyplinarne i uszczerbek na reputacji.
stracił prawo wykonywania zawodu w Kalifornii i Nowym Meksyku, po tym jak udzielił zwolnień lekarskich z obowiązku szczepień. Kochani, są w Polsce również lekarze, którzy również udzielają takich zwolnień z obowiązku szczepień i chwała im za to. To są lekarze uczciwi, etyczni, ale oczywiście oni są już od razu podejrzani. AAP przekształciło pediatrów w systemy dostarczania szczepionek i zniszczyło tych, którzy zadawali pytania, powiedział Jaffe. Wytyczne AAP doprowadziły do zgonów i uszkodzeń, obrażeń u dzieci związanych ze szczepieniami, które po prostu wzięły ze szczepionki. Zgodnie z treścią pozwu, zalecenia dotyczące szczepień zawarte w Czerwonej Księdze Amerykańskiego Stowarzyszenia Aptekarzy przyczyniły się do śmierci obrażeń trójki dzieci powódek. Oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo ci rodzice zgłosili się do tego programu, do tego oskarżenia. A ilu rodziców nawet nie miało pojęcia, że te dzieci zmarły na przykład albo zostały po prostu ich organizm uszkodzony w wyniku szczepionek. A w Polsce to nie ma tak? A te cukrzycy typu 1, które nawet występują u dzieci w wieku mniej więcej 6-8 miesięcy i w wieku 6-5 lat i ta pandemia się nasila. Cukrzyca typu 1 kiedyś była akurat charakterystyczna dla dzieci w wieku mniej więcej 8-12 lat, a teraz ta bariera się obniżyła. Jakie są przyczyny? A co jest z autyzmem, że tyle dzieci autystycznych jest coraz bardziej? A co jest, że coraz więcej dzieci jest alergicznych? A co jest, dlaczego jest fakt, że coraz więcej na przykład dzieci cierpi na celiakię? Skąd to się po prostu bierze? Mamy prawo zadawać pytania? Zadaję pytania. Zadaję pytania. Wytłumaczcie nam eksperci, o ile jesteście ekspertami. 2 dzieci mieszkanki Idaho, Andrei Shaw, bliźnięta dwujajowe Dallas i Tyson Shaw, zmarło w zeszłym roku, 8 dni po otrzymaniu szczepionki w 18 miesiącu życia. Zgodnie ze skargą lekarz rodziny Shaw lekarz rodziny Shaw zignorował ostrzeżenia rodziców dotyczące historii niepożądanych reakcji na szczepionkę przeciw grypie w rodzinie. Lekarz postępował zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Pediatrii, AAP, które generalnie nie uwzględniają historii reakcji na szczepionkę w rodzinie. Dzień po szczepieniu dzieci z rodziny Shaw trafiły na oddział ratunkowy z powodu serii objawów opisanych jako reakcja poszczepienna, pierwsze zetknięcie. Tydzień później dzieci zmarły, bliźniaki. Władze lokalne wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa ich matki, podejrzewając, że to ona spowodowała ich śmierć. Śledztwo jest nadal w toku. No i dalej można powiedzieć, ale śledztwo jest nadal w toku, kochani. To nie wiadomo, czy te szczepionki zabiły. Córka mieszkanki Nowego Jorku, Shantice Nelson, roczna Nia Carter, zmarła w zeszłym roku na skutek zatrzymania akcji serca po tym, jak wystąpiły u niej drgawki około 12 godzin po otrzymaniu 6 szczepień uzupełniających, zawierających 12 szczepionek. Nelson powiedziała lekarzom, że obawia się podania córce tak wielu szczepionek naraz, ponieważ dziecko było wówczas chore. Jednak pracownicy służby zdrowia, w ogóle ten termin trzeba zmienić. Ministerstwo Zdrowia? Jakie Ministerstwo Zdrowia? Najbliższy, najbardziej delikatne nazwanie to Ministerstwo Opieki nad Chorobą, czy Ministerstwo Zajęcia się chorobami, ale nie zdrowia. Pracownicy służby zdrowia zapewnili ją, że schemat szczepień uzupełniających i szczepienie lekko chorego dziecka są bezpieczne, jak podaje AAP. W akcie zgonu Cartera jako oficjalną przyczynę zgonu podano nagłą, niespodziewaną śmierć w dzieciństwie. A może to jest śmierć łóżeczkowa? Koroner stwierdził jednak objawy zapalenia mózgu, schorzenia związanego ze szczepionką DTaP przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, którą otrzymała Carter. Historie Shawa i Nelsona pokazują,
Co się dzieje, gdy paradygmat AAP wypacza osąd medyczny w miejscu świadczenia opieki zdrowotnej? Czytamy w skardze. Córka powódki Jane Doe, uczennica liceum w Nowym Jorku, doznała reakcji anafilaktycznej po otrzymaniu 3 rutynowych szczepień w dzieciństwie. Uczennica uzyskała później zwolnienie lekarskie ze wszystkich dalszych szczepień. Jednak w 2024 roku szkolny konsultant medyczny cofnął to zwolnienie oraz 2 kolejne zwolnienia, które uzyskała uczennica z oznaczeniem E, powołując się na wytyczne AAP. Kiedy władze szkoły orzekły, że dziewczynka nie może wrócić do szkoły, jeśli nie zastosuje się do stanowych nakazów dotyczących szczepień, zaczęła mieć myśli samobójcze, więc jej rodzice pozwolili jej nadrobić zaległości w szczepieniach. Po otrzymaniu tych szczepionek czyli anonimowo, wystąpiła ciężka reakcja alergiczna i zdiagnozowano u niej artropatię, chorobę stawu wymagającą operacji i dalszej opieki. Artropatię powiązano ze szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce, szczepionce typu MMR, którą otrzymała Historia Jane Doe pokazuje, co się dzieje, gdy lekarze prowadzący leczenie podejmują właściwe decyzje, a paradygmat AAP bierze nad nimi górę, czytamy w skardze. Skarga uwypukla konflikt interesów AAP z producentami szczepionek. AAP, Amerykańska Akademia Pediatrii, utrzymuje relacje finansowe z producentami szczepionek, w tym Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, a także z rządem federalnym. Jednakże zgodnie z treścią skargi grupa nie ujawnia tych relacji w swoich oświadczeniach politycznych i zapewnieniach dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Doprowadziło to do konfliktu interesów, w tym do powstania przedsiębiorstwa będącego w istocie stowarzyszeniem odnoszącego się do osób lub podmiotów, które działają razem w celu realizacji wspólnego celu, nie tworząc formalnego podmiotu prawnego. Te same koncerny farmaceutyczne, które są podmiotami uczestniczącymi w produkcji szczepionek dla dzieci, systematycznie przejmowały firmy zajmujące się leczeniem przewlekłych chorób wywoływanych przez te szczepionki, tworząc w ten sposób zamknięty system, który finansuje choroby wieku dziecięcego, czytamy w skardze. Kochani, mafia, po prostu ośmiornica. W skardze zarzucono, że AAP sprzeciwiało się jakimkolwiek zmianom w harmonogramie szczepień dzieci, w tym wprowadzonych pod przewodnictwem sekretarza zdrowia USA, obecnego Roberta F. Kennedy'ego Jr. W zeszłym roku AAP i inne organizacje medyczne pozwały Kennedy'ego i innych federalnych urzędników i agencje do spraw zdrowia. Grupy te domagają się cofnięcia zmian wprowadzanych przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych do harmonogramu szczepień dzieci. W zeszłym tygodniu AAP zaktualizowało swoją skargę po tym, jak Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych zmniejszyło liczbę zalecanych szczepień dzieci z 17 do 11 na początku tego miesiąca, czyli stycznia. W zeszłym roku AAP opublikowała własny, oparty na dowodach, harmonogram szczepień, identyczny z harmonogramem szczepień dzieci CDC, czyli Centrum Kontroli Chorób i tak dalej amerykańskich, obowiązującym przed objęciem przez Kennedy'ego stanowiska ministra zdrowia. Kilka stanów przyjęło harmonogram AAP. AAP odrzuciło później decyzję Komitetu Doradczego do spraw praktyk szczepień o zaprzestaniu szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u noworodków, twierdząc, że w rezultacie dzieci umrą. W zeszłym roku Departament Zdrowia i Opieki Społecznej usunął członków AAP z grup roboczych Komitetu Doradczego do spraw praktyki szczepień. W zaktualizowanym pozwie AAP wnosi również o zablokowanie kolejnego spotkania Komitetu Doradczego do spraw praktyk szczepień w lutym. W oddzielnym pozwie złożonym w zeszłym miesiącu AAP, Amerykańska
Akademia Pediatrii, zażądało od amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia zwrotu 12 milionów dolarów z grantów badawczych, które Ministerstwo Zdrowia, kierowane obecnie przez Kennedy'ego, wycofało w zeszłym roku. W zeszłym tygodniu sędzia federalny przywrócił finansowanie. AAP zaapelowało również o zakazie wyjątków od szczepień ze względu na religię i filozofię. Jak stwierdzono w skardze, gdy Ministerstwo Zdrowia, amerykańskie Ministerstwo Zdrowia podjęło próbę przeprowadzenia reformy, AAP przewodziło opozycji. Mark Rosenberg stwierdził, że AAP nie stosuje się do faktycznych dowodów naukowych w swoich pozwach. Zamiast tego organizacja opiera się wyłącznie na tym, co potwierdza jej stanowisko, że harmonogram dla dzieci jest bezpieczny i skuteczny. I kochani, już dalej nie będę tego po prostu odczytywał. Link do tego artykułu zamieszczę oczywiście w opisie audycji. Czasami są trudności po prostu z pojawieniem się artykułu, ale bądźcie ewentualnie uparci. I teraz w każdym razie tak to, kochani, wygląda. Zatrzymuję w tej chwili udostępnienie. I teraz o co chodzi? To się dzieje wszystko w Stanach Zjednoczonych. Tam można pozwać różnego rodzaju organizacje, bo są różnego rodzaju centra, na przykład właśnie Children's Health Defense i tak dalej, które utrzymują się ze składek różnych ludzi. Każdy z nas może ewentualnie też, słuchajcie, wspomóc tą organizację. To zupełnie naturalne. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w Stanach. Tam oni mogą pozywać różnego rodzaju organizacje. O charakterze nie wiem, to sąd wyda wyrok, ale w domyśle jest to organizacja według oskarżeń przestępcza. Ta amerykańska Akademia Pediatryczna. A co się dzieje u nas, kochani, w Polsce? Mówiliśmy o tym na samym początku. Czy szczepionki są bezpieczne? Nie mnie o tym decydować. Mam swoją jedynie opinię. Jaką, to już wy wiecie. Doskonale. Pytanie, jaką wy macie opinię, kochani? Czy zechcecie się wypowiedzieć pod tą audycją, o co was proszę? Moim zadaniem jest podawanie różnych informacji. Takich informacji, które uważam za uczciwe. Bo wiemy doskonale, jak było, jak jest, co się dzieje, jak bardzo skorumpowany jest system medyczny na całym świecie, w Polsce również. COVID nam to pokazał bardzo wyraźnie. Ile wówczas personel medyczny zarabiał? Swego czasu mieszkałem w Ząbkach, miałem tam akurat znajomą, która się zajmowała ubezpieczeniami. Ona mówi, panie Januszu, mam tutaj taką znajomą pielęgniarkę, która jeździła starym rzęchem chyba za 5 czy za 6 tysięcy złotych, bo ubezpieczałam, a w ciągu 9 miesięcy COVID ona kupiła auto za chyba 80 czy za 90 tysięcy złotych. Bo pracowała na oddziale covidowym i ta dziewczyna mówiła, że takich przypadków ma mnóstwo. A nie muszę akurat tutaj dostarczać wam dowodów, bo wy dowody znacie. Obserwujecie, widzicie, masa śmierci w szpitalach. Każdemu pacjentowi wpisano praktycznie COVID. Ktoś zmarnował serca, zmarł na COVID, bo za to szpitale wzięły cash. Tak było czy nie? Zmuszono masę ludzi do szczepień. W wojsku, w szkołach. Ja rozmawiałem z nauczycielami. Ja już byłem emerytem, mówiłem, to podajcie dyrektora do sądu. Ale jak to dyrektora? Ja kiedyś swoją nauczycielkę niejako zmusiłem, żeby podała mnie do sądu. Naprawdę, tam chodziło o inną sprawę, bo kuratorium nie chciało uznać po prostu tego, co stwierdziła moja komisja, że nauczycielka miała wypadek w drodze do pracy i należało jej się odszkodowanie, ale kuratorium, wtedy jeszcze kierowane przez niejakiego pana Jarosława Zielińskiego, słynna bardzo postać, telefon z kuratorium, proszę absolutnie nie zgadzać się na żadne, na przyjęcie tezy, że to był wypadek przy pracy. Absolutnie. No i dobrze, skurczybyki, załatwimy was inaczej.
Więc wezwałam nauczycielkę przy świadkach, mówi pani Halino, proszę mnie podać do sądu. A w sądzie stanąłem, sędzia zapytał, dyrektorze, a o co tu chodzi? Ja mówię, wytłumaczyłem, o co chodzi. Aha, dobra, okej, w porządku. No i uznał sąd wypadek przy pracy, zaklepane, papier jest, do kuratorium to poszło. Wszystko. Można. Ilu wojskowych zostało poszczepionych, ilu zmarło, ilu policjantów, ilu naukowców, ilu dziennikarzy poszło do piachu. Bezpieczne szczepionki. Kochani, jeżeli uważacie, że ten materiał podoba wam się, proszę o wasze lajki, o wasze subskrypcje i o dzielenie się tym materiałem ze swoimi bliskimi na waszych social media. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu. Papatki.